dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego szydełkowania. Dzisiaj chciałam pokazać Wam, jak zrobić takie świderki. Zobaczcie, ślicznie się prezentują. Takie ładne śrubki. Oczywiście one jeszcze nie są usztywnione. Później normalnie je wykrochmalę, jak już zrobię wszystkie. Można w samej łudze. Można, oczywiście ta ługa bez rozcieńczania wodą. Można ługę zmieszać z klejem do drewna wikol i po prostu wtedy będą sztywniejsze. Zobaczcie, tak ładnie wyglądają. Piękne sprężynki. One mają w tej chwili, już Wam mówię, no tak, cała sprężynka ma 17 około centymetrów, plus oczywiście tu zawieszka. Jak sobie ją usztywnicie, też tak musicie nadać kształt ładnie rękami, dłońmi i po prostu powiesić albo położyć do wyschnięcia. O, piękne są, śliczne sprężynki. Aby je wykonać, użyję szydełka 1,25 mm i zwykłego kordonka bawełnianego. Taki zwykły kordonek niemerceryzowany. Jest to grubość 10. Możecie użyć kordonka nowosolskiego bawełnianego 10 albo malwę Tex 180, ewentualnie też wajer ze Żmigrodu, też fajne nici, też grubość Tex 180. Także takie zwykłe nici, najzwyklejsze, bawełniane, nie muszą być merceryzowane jak do serwetek, bo po prostu będziemy usztywniać. A ja z reguły właśnie takie ozdoby robię z tych bawełnianych, takich niemerceryzowanych, ponieważ właśnie usztywnia się to wszystko na sztywno. Dobra. Robimy sobie pętelkę na szydełku. I teraz zrobimy, może wezmę tu. I teraz zrobimy sobie 50 oczek łańcuszka. Dwadzieścia. 30. 40. 50. Mamy 50 oczek łańcuszka. Teraz przytrzymamy sobie paznokciem tutaj to ostatnie oczko, 50, tu w tym miejscu, przytrzymujemy i robimy 4 oczka łańcuszka, raz, 2, 3, 4, na słupek podwójnie nawijany. Oczko łańcuszka na poprzeczkę, 2 razy nawijam nitkę i teraz wbijam się w to oczko tutaj, gdzie trzymałam sobie je paznokciem i robię słupek podwójnie nawijany i oczko łańcuszka na poprzeczkę. 2 razy nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko i robię słupek podwójnie nawijany i oczko łańcuszka na poprzeczkę. 2 razy nawijam nitkę, wbijam się w to samo miejsce i robię słupek podwójnie nawijany i oczko łańcuszka na poprzeczkę. I znów zobaczcie,
kolejnym oczku słupek podwójnie nawijany, oczko łańcuszka na poprzeczkę, 2 razy nawijam nitkę, wbijam się w to samo oczko i słupek podwójnie nawijany i oczko łańcuszka na poprzeczkę. Czyli w każdym oczku mamy po 2 słupki podwójnie nawijane. Nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko, robię słupek podwójnie nawijany, oczko łańcuszka na poprzeczkę. 2 razy nawijam nitkę, w to samo miejsce się wbijam i robię słupek podwójnie nawijany i oczko łańcuszka na poprzeczkę. 2 razy nawijam nitkę, znowu wbijamy się w następne oczko i robimy słupek podwójnie nawijany, oczko łańcuszka, 2 razy nawijam nitkę, w to samo miejsce się wbijam i robię słupek podwójnie nawijany i oczko łańcuszka. I zobaczcie, w ten sposób musicie przerobić tutaj w każdym z tych oczek 50 takie właśnie słupki podwójnie nawijane, a pomiędzy nimi wszędzie jedno oczko łańcuszka. One później nam się będą taką sprężynkę ładnie skręcać. Więc przeróbcie do końca i widzimy się za chwileczkę. Zobaczcie, ja już przerobiłam. Zrobiłam tutaj w ostatnim oczku 2 słupki podwójnie nawijane. I widzicie, już nam wychodzi taka fajna sprężynka. Jak ktoś chce, może zostawić sobie taką małą sprężynkę. Ale pokażę teraz, jak zrobić taką troszkę szerszą. Więc robimy dalej. Czyli tak, teraz zrobimy oczko łańcuszka, odwrócimy sobie robótkę i teraz tak, będziemy się tutaj wbijać pomiędzy te 2 słupki i zrobimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Wbijamy się w to samo miejsce, czyli pomiędzy te 2 pierwsze słupki i robimy półsłupek. Będą nam wychodzić takie ala pikotki tutaj. I znów przechodzimy pomiędzy następne słupki, robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka, wbijamy się w to samo miejsce, półsłupek, przechodzimy pomiędzy kolejne 2 słupki, robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka, wbijamy się w to samo miejsce i robimy półsłupek. Tak to wygląda. Jeszcze raz. Przechodzimy pomiędzy kolejne 2 słupki. Robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Tutaj w tym samym miejscu się wbijamy i półsłupek. I widzicie, tak to wychodzi nam. I znów pomiędzy kolejne 2 3 oczka łańcuszka i znów półsłupek. Czyli pomiędzy takimi 2 słupkami zawsze robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek. I tak w każdym tym motywie. Półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek w tym samym miejscu. I dalej na kolejnym półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek w tym samym miejscu. Widzicie? Już zaczyna ładnie wyglądać nam te pikotki. Tu oczywiście mamy tą niteczkę. Później tą niteczkę ładnie schowamy. I słuchajcie, przeróbcie te pikotki tak do samego końca, a później pokażę jeszcze, jak zrobić zawieszkę. Zobaczcie. Już przerobiłam. Pięknie prezentuje się nasz świderek. Zostały mi tutaj jeszcze 2 miejsca do przerobienia. Czyli pokazuję Wam jeszcze półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek w tym samym miejscu. I jeszcze zostało nam tutaj
ostatnie 2 słupki zostały nam, więc półsłupek, 3 oczka łańcuszka i półsłupek w tym samym miejscu. I mamy skończone. Teraz musimy zrobić jeszcze zawieszkę sobie. Prawda? Oczywiście możecie sobie zrobić dowolną ilość oczek, taka, żeby Wam pasowała. Wiadomo, choinki niektóre są gęstsze, niektóre mają rzadsze te swoje gałązki, dlatego dopasujecie sobie, jak będzie Wam pasować. Ja akurat w moim przypadku robię 40 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Mam tutaj 40 oczek łańcuszka. Oczywiście, zobaczcie, co możecie przymierzyć. Dla mnie jest to wystarczające. Możecie sobie, tak jak mówiłam, zrobić dowolną ilość. I teraz tak, tu chwytamy teraz za te 2 oczka. Tu i tu. I przeciągamy oczkiem ścisłym. Zrobimy jeszcze z 2 oczka łańcuszka. Wyciągnę nitkę, obetnę i właściwie nasz świderek już jest gotowy. O, tak wygląda. Te niteczki jeszcze sobie pochowamy. Z tej strony lub z tej strony, wszystko jedno. Ja to robię tak, że wkładam sobie szydełko pod spód i po prostu przeciągam. Przeciągam sobie, zaplątuję. Tutaj, gdzie mieliśmy te półsłupki, właśnie przekładam nitkę, zaplątuję pod spód. I już właściwie mogę to obciąć resztę. Tak samo robię tutaj z tą niteczką, która była na początku. Też musimy ją ładnie gdzieś tutaj schować. Przeciągamy. No, i wystarczy. Resztę obetniemy. I tak jak mówiłam, możecie sobie usztywnić teraz w krochmalu ługa. Ładnie musicie wymodelować świderki palcami, żeby te ładnie się ułożyły. Także wyglądają ślicznie. Piękne. A takie proste, prawda? Bardzo prosta ozdoba, bardzo sympatyczna. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, proszę o łapki w górę i zapraszam do następnego razu. Cześć!